Cześć, witajcie na kanale MIR Travel Story. Czy warto iść na szczyt, z którego właściwie nie ma widoków? Czy po kilku godzinach ulewy i mgle zobaczymy tutaj cokolwiek? Co takiego wydarzyło się na Lubomirze, że stoją tutaj mogiły żołnierzy AK i obserwatorium z tak nietypową historią? I czy góra, po której spodziewaliśmy się tak niewiele, może okazać się największym zaskoczeniem naszej korony gór Polski? Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy. Cześć górom! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Korona Gór Polski. Dzisiaj razem z klubem zdobywców Korony Gór Polski ruszamy na Lubomir. Lubomir jest najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego. Największym plusem tego projektu, czyli tego zdobywania szczytu w ramach Korony Gór Polski, jest rzeczywiście poznawanie mniej popularnych zakątków Polski, różnych atrakcji, pasm górskich, takich jak właśnie Beskid Makowski i ten szczyt Lubomir, na który pewnie byśmy się nie wybrali, gdyby nie Korona Gór Polski. Jeszcze dodam, o co chodzi z tym klubem. Widzicie nas, jesteśmy w pięknych koszulkach klubu zdobywców Korony Gór Polski, więc jeżeli ktoś z Was chciałby się czasem zapisać do takiego klubu, my już robimy 6. szczyt z Koroną. Link do zapisu oraz regulamin znajdziecie w opisie. Bardzo fajna inicjatywa, nam się ona podoba, możecie dowiedzieć się więcej szczegółów na dole. A gdzie w ogóle jesteśmy? Znajdujemy się, jak Monika wcześniej wspomniała, w Beskidzie Makowskim, a tak naprawdę to jesteśmy w Pcimiu. Pcimie? Pcimiu. Chyba Pcimiu się mówi. W miejscowości Pcim. Dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, jechaliśmy tutaj w ogromnym deszczu. Naprawdę było makabrycznie, teraz jest już dużo lepiej. A po drugie, tutaj dojechać nie jest aż tak bardzo łatwo. Link do parkingu, na którym teraz znajdujemy się, znajdziecie w opisie i kosztuje on 10 zł. Zagadaliśmy się, strasznie się zagadaliśmy. Lecimy. Aha, i nie ma tutaj prawie nikogo, bo pogoda jest dzisiaj kiepska. Pomimo tego, że jest piątek, że dla niektórych może się to wydawać dziwaczne, że my tak po południu wychodzimy. Tak, to jest bardzo mała górka, to jest górka, na którą tak naprawdę idzie się 200 metrów pod górę. I tak naprawdę mamy tutaj tylko kilka kilometrów. A jutro tego jeszcze nie zdradzamy. Na razie idziemy. Tam. Idziemy w kierunku schroniska. No i jest czerwony szlak na Lubomir. Przyjemne miejsce. Co w schronisku, co w trawie piszczy. Ruszamy czerwonym szlakiem teraz w głąb lasu. Ciekawostka jest tylko taka, że idąc teraz tutaj, pogoda jest średnia, ale fajny motyw jest taki, że rzeczywiście tutaj tak słychać to kapanie tej wody z tych drzew, które tutaj wkoło nas są. Naprawdę bardzo ciekawe. GSBW to jest główny szlak Beskidu Wyspowego. Przed nami 4 km, więc idziemy w las. Na mapie ten odcinek wygląda bardzo prosto. Przez dłuższą chwilę po prostu idziemy przez las i właściwie nic nie zapowiada tego, ile ciekawych historii kryje ta góra. A pierwsza zaczyna się od bardzo prostego pytania. W jakim w ogóle Beskidzie my właściwie teraz jesteśmy? A tak w ogóle, to Lubomir do tej pory cały czas jest taki dosyć problematyczny. To znaczy część geologów uważa, że on nie powinien należeć do Beskidu Makowskiego, tylko powinien należeć do Beskidu Wyspowego. Nie będziemy już, że tak powiem, się na ten temat kłócić, ale skoro w klubie zdobywców Korony Gór Polski od lat widnieje Lubomir jako najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego, to tak, że tak powiem, tego się trzymamy. A swoją drogą ciekawostka jeszcze jest taka, że tak naprawdę Lubomir nie zawsze nazywał się Lubomirem, co nie? Ta góra nazywała się wcześniej Łysina. Tutaj dopiero w 1920 roku chyba lub w tamtych okolicach tutaj książę Lubomirski ofiarował ziemię na obserwatorium
obserwatorium astronomiczne, chyba 10 hektarów, tak z tego co pamiętam. Jakąś leśniczówkę. Jakąś leśniczówkę, dokładnie. Powiem, wymogiem było to, żeby tutaj nadać nazwę Lubomir. A nie wiem nawet, czy to był jego wymóg, czy oni to zrobili tak z uprzejmości. Dobre pytanie. W każdym bądź razie łysina została przesunięta po prostu. Czyli ta łysina też tutaj jest i będziemy przez nią przechodzić zresztą tak samo jak obok tego obserwatorium. Jak byliśmy w tym schronisku, to ja nawet widziałam, że tam są takie kartki do kupienia. I na tej kartce jest zaznaczony i Lubomir, i Łysina właśnie, razem z tymi wysokościami. A o tym obserwatorium astronomicznym jeszcze za chwilę. Po spokojnym leśnym odcinku pojawia się pierwsze miejsce, które całkowicie zmienia charakter tej wycieczki i przypomina, że ten las ma też znacznie mroczniejszą historię. Tutaj widzimy, że mamy 2 minuty do mogił żołnierzy AK. Jak widać, ta góra ma też właśnie tą swoją mroczną stronę. Czyli tutaj w 1944 roku zginęli żołnierze Armii Krajowej. Jest tutaj taka upamiętniająca mogiła. O co chodzi z tymi żołnierzami AK, to tylko tak w skrócie i na szybko, żeby was nie zanudzać historiami. Podczas II wojny światowej to tutaj na górze cały czas było działające obserwatorium astronomiczne, ale tu jest piękny, gęsty las. Tutaj też znajdowali się partyzanci, właśnie z Armii Krajowej. No i oczywiście Niemcy szczaili się, że zimą to oni mogą sobie spokojnie tutaj siedzieć i właśnie w tym obserwatorium spędzać te takie mroźne najbardziej wieczory, w związku z czym to obserwatorium całe spalili. A do tego, co spłonęło, wrócimy za chwilę na samej górze. A jakby się ktoś zastanawiał, czy się kije trekkingowe przydają, to szliśmy 2 km bez tych kijów. Teraz je wyciągnęliśmy i stwierdziliśmy obopólnie, że po prostu z kijami trekkingowymi chodzi się dużo, dużo lepiej. Przynajmniej nam, bo też różne są, nazwijmy to, taktyki i też spotkaliśmy nieraz na szlaku osoby, które niosą te kije trekkingowe po prostu ze sobą i twierdzą, że będą ich używać na przykład przy zejściu tylko, no nie? I tak też można, ale jakoś tak od początku nauczyliśmy się, że chodzić cały czas. Na Łysicy to one wręcz przeszkadzały, ale teraz mamy tak, że dosłownie lepiej nam się oddycha, jak idziemy z kijami. Wychodzimy powoli ponad ten deszcz, tą chmurkę, tą mgłę. Sarna, no kurczę, nie nagrałem, nie zdążyłem. Ale praktycznie sarenka biegła. No i tam już przed nami chyba Łysina jest widoczna. Powoli. Jesteśmy na Łysinie, 891 metrów. Bardzo ładne lokowanie produktu www.odkryjbeskidwyspowy.pl. Kilka minut później między drzewami zaczęło pojawiać się coś, czego jeszcze z dołu kompletnie nie było widać. Wow! Wow! Wow, no. Wow, ale piękne. Pierwszy raz coś takiego, wow, to jesteśmy w szoku, jestem w szoku. Przez przypadek złapaliśmy jeszcze takie detale, z których trzeba korzystać. Popatrzcie, jak pięknie słońce tutaj teraz przebija przez tą mgłę. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę efekt jest piorunujący. Pierwszy raz, jak żyjemy, takie coś widzimy na Lubomirze. Czyli wniosek z tego jest jeden. Łapcie chwilę, w szczególności w tych miejscach, które mają być po prostu takie zwykłe i normalne, bo Lubomir raczej nie zaskakuje jakąś wyjątkową urodą czy pięknem widoków po drodze, ale naprawdę, jeżeli się dobrze przyjrzymy, to jesteśmy w stanie wyciągnąć z takiego wyjścia coś mega, mega fajnego. No i tradycyjnie ostatnie podejście. Już przed nami, już widzimy obserwatorium. I po lewej stronie szczyt, a właściwie tabliczkę szczytową z napisem Lubomir, 904 metry nad poziomem morza. Dla udowodnienia jest. Skąd się w ogóle wziął pomysł tego obserwatorium? Motyw jest tego typu, że jest to powiązane częściowo, można powiedzieć, ze smogiem.
nie smokiem, tylko smogiem, takim w Krakowie. Bo smog nie jest odkryciem naszych czasów tak naprawdę, bo już na początku XX wieku w Krakowie było na tyle dużo, nazwijmy to, kominów, światła i takiego brudu, że obserwatorzy nie byli w stanie zobaczyć po prostu gwiazd w odpowiedni sposób. Dlatego wpadli na genialny pomysł, że trzeba spróbować to gdzieś indziej, gdzieś, gdzie jest bardziej odludnie, gdzieś, gdzie nie ma tyle dymu, gdzieś, gdzie jest bardziej przejrzysty widok nieba. No i wymyślili sobie, szukali w różnych miejscach, ale głównym wymogiem tych naukowców z Krakowa było to, żeby to znajdowało się w takim miejscu, żeby było widać do Krakowa. A dlaczego? Bo wtedy nie było telefonów, bo wtedy ciężko było przeprowadzić linię telefoniczną 30 km po jakichś zboczach. Tutaj zrobili taki specjalny system, taki nazwijmy to migawkowy. Tutaj świecili takim specjalnym światełkiem, nawet nie światełkiem, tylko lustrem, po prostu alfabetem Morsa i stąd był widok bezpośrednio na rynek w Krakowie i tam gościu brał to po prostu odczytywał. Taka ciekawostka. Oczywiście jak nie było słońca, no to wszystko można powiedzieć leżało i kwiczało. Nie wiem, czy na rynek, ale generalnie chodziło o to, że tam w Krakowie już w samym mieście były osoby, które odczytywały ten alfabet Morsa, to miganie. Aha, powiedziałem wam, że to zostało odbudowane nie tak dawno. Wcześniej wspominałem o tym, że spalili to żołnierze niemieccy wtedy, kiedy walczyli z Armią Krajową, która tutaj się ukrywała. Jedna tylko ciekawostka jest taka, że w tym pożarze spłonęło 20 lat zapisków badań astronomicznych. Możecie sobie to wyobrazić tylko w taki prosty sposób. Codziennie, zima, nie zima, w ogromnych mrozach również, bo tutaj wtedy jest najlepsza przejrzystość nieba tak naprawdę. Tutaj siedzieli naukowcy, którzy organoleptycznie, czyli po prostu patrząc okiem, porównywali jasność gwiazd i zapisywali. Kto wie, czy jeżeli byśmy mieli te badania, to pewne, że tak powiem, naukowe zagadnienia byłyby szybciej rozwinięte, no ale tego się już niestety nie dowiemy, ponieważ te 20 lat pracy niezarchiwizowane poszło po prostu z dymem. Jeśli będziecie chcieli poznać szczegóły tej historii, skąd się wzięli astronomowie na Lubomirze, bo bezpośrednio właśnie nazwa Lubomir jest związana z tymi astronomami, to można też poczytać, jak już tutaj wejdziecie na ten szczyt, po pieczątkę, całą historię, bo nie wiem, Rafał, czy wspominałeś, jak tutaj się dostawali z Krakowa w tamtych czasach. Nie mówiłem o tym? Krakowa jechali do Myślenic autobusem, potem z Myślenic do Poręby jechali powozem, a później z Poręby, żeby tutaj się dostać, trzeba było przejść 18 km na piechotę. Wyobraźcie sobie 18 km z tymi soczewkami, żeby ich nie uszkodzić, pewnie ciągnięte wołami, wokół tego, że tak powiem, ludzie. No naprawdę ciekawa historia. Akurat jeżeli chodzi o Lubomira, z moimi bardzo niskimi oczekiwaniami, powiem szczerze, na 10 punktów oceniłbym go na jakieś 7. Dzisiaj mamy piątek, więc jest zamknięte, ale to obserwatorium jest czynne w soboty i w niedzielę od 11 do 17. I są tutaj też pokazy specjalne dla chętnych osób. Dla dorosłych cena biletu 20 zł, dla dzieci 10 zł. Są informacje też przy wejściu. Ja dzisiaj sprawdzałam na stronie internetowej tego obserwatorium. Są wypisane dokładne daty, kiedy jest otwarte, kiedy jest zamknięte, więc bardzo fajnie ta strona jest prowadzona, aktualizowana. Można sobie zerknąć, jakby ktoś chciał specjalnie pod to przyjechać. I ostatnia rzecz. Nie ma tutaj ludzi. Dzisiaj była kiepska pogoda, ale w tym momencie jest godzina 18:05. Szliśmy tutaj 2 godziny, ale pamiętajcie o tym, my idziemy długo z tego powodu, że po prostu musimy niestety nagrywać. Albo ja się zatrzymuję i robię zdjęcia różnych dziwnych rzeczy. Uwaga, uwaga, czy jest tutaj pieczątka? Jest. I uwaga, otwieramy. Czyżby? Jest. Ideału, bo nie ma góry pieczątki, ale myślimy, że da się to załatwić. Jest Lubomir. Szczyt z korony gór polskich. Polskich? Jesteśmy zaskoczeni. Uwaga. To jest klub zdobywców korony gór Polski. I taka jest oficjalna, zarejestrowana nazwa tego klubu. Więc to nas zaskoczyło, że tutaj mamy starą pieczątkę z napisem Korony Gór Polskich. Czasami sami brzmimy, jakbyśmy mówili na końcu, ale powinno się mówić Korony Gór Polskich. Także słuchajcie, trzeba przybijać pieczątki. Tutaj niestety nie ma końcówki, ale myślę, że i tak jest fajnie. Teraz ją tutaj równiutko gdzieś przybijemy i no, jest ok. Chociaż powiem szczerze, że bywały lepsze pieczątki.
Naprawdę bardzo miło jest spotykać inne osoby z Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Spotkaliśmy tutaj tak naprawdę, ja wiem, chyba nawet z 10 osób. Naprawdę bardzo fajni ludzie, bardzo mili. Fajnie się z wami rozmawia. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Super, jeżeli słyszymy cześć, cześć górom. To jest naprawdę super sprawa. Jest naprawdę nam bardzo fajnie i miło. Nie wiem, czy mówiłem, ale w razie czego tutaj dwie komety zostały odkryte przez Polaków. Jedna przez takiego zwykłego, normalnego człowieka, nazwijmy to chłopaka, który, co ciekawe, bez żadnych przyrządów to zrobił i po prostu patrząc w niebo zauważył, że nagle jest kometa, pobiegł na stację kolejową, nie mógł nadać telegramu, bo już było zamknięte. I ciekawostka taka, okazało się, że tą samą kometę zauważyło 3 osoby na całym świecie jednocześnie, 2 Polaków, w tym jeden, który był tutaj, a trzeci był to Japończyk i ta kometa nazywa się właśnie od tych 3. Jeżeli miałbym teraz podsumować, Lubomir, spoko. Warto, moim zdaniem, nudy tutaj nie było. Fajnych ludzi spotkaliśmy na szczycie. Tak. Jeśli to oglądają, to pozdrawiamy ich. Ogólnie najfajniejsze w chodzeniu po górach, oprócz spokoju i ciszy, są mili i fajni ludzie. No nie powiem, że wracając przed zachodem słońca tutaj bardzo ładne jest zamglone, piękne miejsce. Na dole czekała na nas jeszcze jedna pokusa. I trzeba było zdecydować, zostać tutaj dłużej, czy trzymać się planu, bo ten dzień wcale jeszcze nie miał się dla nas skończyć. Nie zostaniemy na burgera. Na Kołowie jest bardzo smutno. W ogóle takie tutaj są zapachy, ale jest godzina 20. Ja bym naprawdę polecił go w ciemno, ale nie mogę tego zrobić niestety, więc musimy tu jeszcze kiedyś wrócić, może jakimś cudem się uda. Słuchajcie, nie mamy niestety zbyt wiele czasu, musimy jeszcze dojechać, rozłożyć namiot, przygotować się, wyspać się na jutro. Nie możemy spędzić kolejnych pół godziny czekania i pół godziny jedzenia, bo po prostu to zejdzie zbyt długo, a jutro, i nie zdradzimy, gdzie pojedziemy, to będzie niespodzianka, ale na 100% za 2 tygodnie będzie kolejna góra. I to będzie niebagatelna góra, bo królowa. Moim zdaniem powrotna droga sprawiła, że nawet milej, można powiedzieć, to będę pamiętał, taki jakiś tajemniczy klimat, taki przyjemny, taki nazwijmy to miły las. Mamy nadzieję, że ten vlog wam się podobał, bo na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Hej!